Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o kulisach śmierci charyzmatycznego kapłana, księdza Franciszka Blachnickiego. Był twórcą ruchu Światło-Życie, który został otruty przez dwójkę agentów komunistycznej służby bezpieczeństwa. Dowiecie się, jak się to odbyło. Dowiecie się również, jakie były dalsze losy sprawców tej zbrodni. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Dochodziło południe 14 marca 2023 roku. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez ministra Zbigniewa Ziobro usłyszeliśmy, że znaleziono dowody wskazujące na to, że ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego Światło-Życie, został rzeczywiście otruty, a nie zmarł z powodu rzekomych kłopotów ze zdrowiem. Otóż nie ulega żadnej wątpliwości dziś w wyniku prowadzonego bardzo skrupulatnie śledztwa, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany, został otruty. Minister Sprawiedliwości zakomunikował to wprost, że pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, który ponownie przeprowadził śledztwo w tej sprawie, zebrał je przesłuchując nowych świadków, docierając do dokumentów archiwalnych w innych państwach oraz ekshumując zwłoki księdza Blachnickiego i dokonując ich badań toksykologicznych, które jasno wskazały na taką właśnie przyczynę śmierci kapłana. Jak podkreślił Ziobro, charyzmatyczny ksiądz był ofiarą komunistów, ponieważ w czasach PRL trafiał ze swoim przesłaniem do tysięcy młodych ludzi. Został więc przez nich uznany za zagrożenie dla komunistycznego systemu i dlatego właśnie był przez nich prześladowany, więziony, a w końcu został zamordowany. Obecny na tej konferencji prasowej prezes IPN dr Karol Nawrocki podkreślił, że w ramach prowadzonego przez pion śledczy Instytutu Śledztwa wykonano wiele badań toksykologicznych, w których zastosowano najnowsze metody badawcze w tym zakresie. Dzięki nim, jak podkreślił Nawrocki, ustalono nawet sposób, w jaki zaaplikowano księdzu trującą substancję. O tym, że ksiądz Franciszek Blachnicki najprawdopodobniej został zamordowany, mogliśmy usłyszeć już dawno, ale wtedy były to tylko przypuszczenia, bo nie było na to twardych dowodów. Po konferencji ministra Ziobry mieliśmy już pewność, że kapłan rzeczywiście był ofiarą reżimu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Aby opowiedzieć o tym, jak doszło do jego śmierci i kto za nią rzeczywiście stał, zacznijmy od przybliżenia postaci ofiary tej zbrodni. Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się w 1921 roku w Rybniku. Edukację pobierał w Orzeszu, a potem w Tarnowskich Górach. Od najmłodszych lat działał w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę, a następnie odbył służbę wojskową, kończąc szkołę podchorążych rezerwy. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany i walczył z Niemcami. Dostał się wówczas do niemieckiej niewoli, ale udało mu się z niej zbiec i powrócić do domu. Zaangażował się wtedy w działalność konspiracyjną. W kwietniu 1940 roku został jednak aresztowany przez Niemców i trafił do Auschwitz, który był dopiero w budowie.
Tam spędził 14 miesięcy, po czym z uwagi na toczące się śledztwo przesłano go do więzienia w Zabrzu, a potem w Katowicach. W marcu 1942 roku Blachnicki został skazany za działalność konspiracyjną na karę śmierci. Gdy oczekiwał na jej wykonanie, doznał nawrócenia, co zaowocowało jego późniejszymi decyzjami życiowymi. Karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia. Resztę wojny Blachnicki spędził w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ostatnim z nich był obóz we Flossenburgu, z którego w kwietniu 1945 roku wyzwolili go Amerykanie. Po wojnie Blachnicki wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i w 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował na parafiach w Katowicach, Tychach, Łaziskach Górnych, Cieszynie i Bieruniu Starym. Blachnicki zaangażował się w rozwój duszpasterstwa. W 1957 roku zorganizował krucjatę wstrzemięźliwości, którą jednak spacyfikowały komunistyczne władze, a on sam został aresztowany i spędził prawie pół roku w katowickim więzieniu. W 1961 roku rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym prowadził później zajęcia dydaktyczne. Ale po kilkunastu latach odszedł z uczelni i zaangażował się w tworzenie ruchu oazowego, który przekształcił się później w ruch Światło-Życie. Jego członkami była przede wszystkim młodzież, formowana w ramach 15-dniowych rekolekcji zamkniętych. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Gdy 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze prowadziły w Polsce stan wojenny, ksiądz Blachnicki przebywał w Rzymie. Nie wrócił do kraju, ponieważ był już wtedy poszukiwany przez komunistyczne władze. W 1982 roku zamieszkał w ośrodku księży Marianów w zachodnioniemieckim Karlsbergu. Tam prowadził działalność wydawniczo-ewangelizacyjną. Nastał czas wielkich żniw duchowych, czas ewangelizacji, jakiego dotąd w historii ludzkości nie było. Stworzył między innymi Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło-Życie, które koordynowało działalność krajową ruchu. Założył też Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów, która poprzez swoją działalność wydawniczą oddziaływała na kraje komunistycznego bloku. Współpracował również z sekcją polską Radia Wolna Europa. Stał się wtedy śmiertelnym wrogiem dla władz komunistycznej Polski, które postanowiły go uciszyć na zawsze. Służba Bezpieczeństwa podjęła wtedy działania, aby zbliżyć się do kapłana i po jakimś czasie jej się to udało. Departament I MSW wysłał do Karlsbergu 2 sprawdzonych agentów oznaczonych kryptonimami Jon i Panna. Tym pierwszym był Andrzej Gontarczyk, na co dzień pracownik Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Łodzi. Tym drugim jego żona Jolanta Gontarczyk, doktor socjologii. Oboje byli już doświadczonymi agentami, od dawna współpracującymi ze Służbą Bezpieczeństwa. Znaleźli się w Niemczech we wrześniu 1982 roku pod legendą tak zwanego łączenia rodzin. I bardzo szybko udało im się wejść w kontakty z księdzem Blachnickim i zdobyć jego zaufanie. Do tego stopnia, że stali się jego zaufanymi współpracownikami. W czerwcu 1985 roku Jolanta Gontarczyk została prezesem utworzonej przez księdza Blachnickiego Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów,
a jej mąż doradcą zarządu. Oboje mieli też spory wpływ na funkcjonowanie wydawnictwa Marianum, stworzonego przez Blachnickiego. Po jakimś czasie sytuacja ośrodka w Carlsbergu zaczęła się drastycznie pogarszać. Trudności finansowe wyhamowały dalsze plany jego rozwoju. Blachnicki zaczął zastanawiać się wówczas, dlaczego tak się dzieje, ale nie podejrzewał jeszcze wtedy nikogo o sabotaż jego działalności. Przełom nastąpił w styczniu 1987 roku, gdy odbył poufną rozmowę z Andrzejem Wirgą, który organizował przerzut wydawnictw i sprzętu poligraficznego do Polski i blisko współpracował z Solidarnością Walczącą. Wirga poinformował Blachnickiego, że Gontarczykowie to zidentyfikowani agenci SB, których działalność wielokrotnie już doprowadziła do wpadek. Ta informacja poraziła kapłana. Był nią mocno przybity. Przed południem 27 lutego 1987 roku wezwał do siebie Gontarczyków. Doszło wtedy do długiej i burzliwej rozmowy, której echa słyszeli inni pracownicy ośrodka. Po tej rozmowie ksiądz zjadł jeszcze obiad i udał się na zwyczajową siestę. Około godziny 15 zaczął mocno kasłać, co zwróciło uwagę jego najbliższych współpracowniczych. Te ostatnie wezwały doktora Rainera Fritscha, który na co dzień leczył Blachnickiego. Stwierdziłem, że w jego płucach jest dużo płynu. Ale wtedy już stracił przytomność. Krótko po zatrzymaniu akcji serca z jego ust wypłynęło dużo piany, co dla mnie było oznaką ostrego obrzęku płuc, który, jak sądzę, był spowodowany masywnym zatorem płucnym. Nie zadzwoniłem po karetkę, ponieważ w pobliżu nie było żadnej karetki w tym czasie. To trwałoby o wiele za długo. Potrzebowaliby co najmniej 30-40 minut, aby przyjechać. To Gontarczykowie byli tymi, którzy jako ostatni spotkali się z Blachnickim i z nim rozmawiali. Siłą rzeczy to na nich padły pierwsze podejrzenia. Mogli więc obawiać się, że wcześniej czy później ta sprawa ich bezpośrednio dotknie. Zresztą ich opiekun z Departamentu I MSW, podpułkownik Aleksander Makowski, już wcześniej wysłał do centrali w Warszawie raport informujący o tym, że duet Gontarczyków został zdekonspirowany. W zaistniałej sytuacji należało ich więc ewakuować do kraju. Ale nastąpiło to dopiero po kilku miesiącach. Tymczasem informacja o tajemniczej śmierci kapłana dotarła do Watykanu. Papież Jan Paweł II publicznie złożył kondolencje jego współpracownikom. 2 marca 1987 roku w Carlsbergu odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Blachnickiego. Wzięły w nich udział setki ludzi, co było wyrazem wielkiego uznania dla kapłana. Kilka miesięcy później Gontarczykowie powrócili do kraju pod legendą dziennikarzy Radia Wolna Europa, którzy wybrali socjalistyczną Polskę zamiast zgniłego kapitalistycznego Zachodu. Przyjaźniliśmy się z wieloma ludźmi, którzy pracowali w wolnej Europie. Rozumiem, że nie będziemy tutaj wymieniali nazwisk. Są to ludzie mojego ducha. Piją po prostu wódkę. Ich postawę pochwalił nawet rzecznik rządu Jerzy Urban. Departament I MSW nagrodził ich sporą ilością gotówki, jak na tamte czasy, i przydzielił służbowe mieszkanie w Warszawie.
ale we wrześniu 1988 roku zaczęły się dziać w Polsce rzeczy, które kilka miesięcy później doprowadziły do politycznego kompromisu pomiędzy komunistyczną władzą a solidarnościową opozycją. W ich rezultacie zaczęły się w Polsce polityczne zmiany, które miały nas doprowadzić do demokracji i wolnorynkowej gospodarki. W chaosie tych wszystkich wydarzeń nikt już nie myślał o śmierci księdza Blachnickiego i tych, którzy mogli do niej doprowadzić. Dopiero w 2006 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej podjął śledztwo w tej sprawie i przesłuchał oboje Gontarczyków, którzy nie byli już wtedy małżeństwem. Ale po jakimś czasie to śledztwo umorzono. W 2017 roku pion śledczy IPN podjął je ponownie i po paru latach doprowadziło ono do ustalenia, że za śmiercią księdza Blachnickiego rzeczywiście stali Gontarczykowie. Andrzej Gontarczyk już nie żył, ale Jolanta Gontarczyk, która powróciła do panieńskiego nazwiska Lange, była już wtedy osobą znaną publicznie. Była wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Prohumanu. Aktywnie wspierała działalność Komitetu Obrony Demokracji. Działała również na rzecz środowisk LGBT i realizowała w tym zakresie projekty finansowane przez samorząd Warszawy i prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Z tym ostatnim wystąpiła nawet razem w 2019 roku na warszawskich Dniach Różnorodności. Jak się potem okazało, dostała od niego prawie 3 miliony złotych na swoją działalność. Jolanta Lange wiosną 2023 roku już wiedziała, że może usłyszeć zarzuty i zostać aresztowana. Konferencja ministra Ziobry była więc dla niej ostatnim dzwonkiem alarmowym. Dyskretnie wyjechała do Australii, a stamtąd, korzystając z pomocy przyjaciółki, udało jej się przedostać do Nowej Zelandii. Trudno ją będzie teraz sprowadzić do Polski, aby odpowiedziała za śmierć księdza Franciszka Blachnickiego i poniosła za to karę. Szanowni Państwo, bardzo cenię sobie kontakty z Wami i dlatego chciałbym zaproponować nową ich formę. Live, które będą emitowane zawsze we wtorki o godzinie 20. Najpierw wygłoszę zagajenie na dany temat, a potem zainicjuję dyskusję z Wami. Myślę, że ta forma sprawi, że te nasze kontakty będą bardziej żywe i bezpośrednie. Najbliższy live będzie dotyczył zbrodni politycznych w komunistycznej Polsce i tego, dlaczego ich nie rozliczono. Serdecznie zapraszam do udziału w live'ie. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłat. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez
PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.